W życiu chyba każdego motocyklisty jest tak, że pierwszą maszynę kupuje się oczami. Mnie zawsze podobały się motocykle typu Naked, ewentualnie Classic czy też Neo Classic, ale zawsze pociągała mnie turystyka. I dobrze o tym wiedziałem. Motocykle turystyczne z owiewkami dla mnie były i są jednak w większości po prostu brzydkie. Obudowane plastikiem maszyny, w których nie widać silnika, to nie to. Nie mają dla mnie tego genu prawdziwego motocykla. Z kolei maszyny typu ADV z moim ledwie 175 wzrostu są zwykle po prostu za wysokie. Chociaż nie ukrywam, że wizja posiadania ADV średniej wielkości, może jakiegoś Himalajana na przykład, zaczyna mnie coraz mocniej kusić. Ale oczywiście motocyklowym marzeniem byłoby mieć w garażu 3 albo jeszcze lepiej 4 motocykle. Nakeda albo klasyka, maszynę turystyczną, no i lekkie enduro. No ale mam BMW R1200R, który w pewnym stopniu jest motocyklem, który godzi te dwa światy. Światy turystyki i świat gołych klasyków. Jest przecież doskonałym, mocnym, gołym big bike'iem, ale nadaje się też do dalekiej, niekoniecznie szybkiej turystyki szosowej. Wystarczy przecież tylko dołożyć kufry i szybę. No właśnie. I o niej jest dziś ten odcinek, choć nie tylko. Prawda jest taka, że komfortowa jazda nieobudowanym golasem jest do wytrzymania do prędkości powiedzmy 100 km na godzinę na dłuższą metę. Oczywiście to kwestia umowna, bo na pewno oglądają mnie tacy motocyklowi puryści, którzy całe życie jeżdżą motocyklem bez owiewek i szyb, a huk, pęd powietrza i muchy na kasku im nie będą przeszkadzać. Ale mnie przeszkadzają. Mój motocykl jest wbrew pozorom jednak dość sporą maszyną i co ważne, wysoką. Pęd powietrza jest w nim bardzo wyraźnie odczuwalny i dla mnie dłuższa jazda z prędkością powyżej 80 km na godzinę staje się niezbyt przyjemna. O ile znalazłem rozwiązanie na hałas w moim kasku i są nim stopery, więcej na ten temat, czyli kasku i stoperów na innym filmie, to aby poradzić sobie z pędem powietrza, no musiałem mieć szybę. Szybę miałem od samego początku, która jest moim zdaniem estetyczna i może wyłapywała część much, to w trasie nie spełniała jednak swojego zadania tak, jakbym tego oczekiwał. Uwierzcie, w wieczne dni jazda tym motocyklem dla mnie staje się niezbyt przyjemna, a przecież chodzi o to, żeby nie żeby się męczyć, ale żeby czerpać radość z jazdy motocyklem. Dlatego zacząłem szukać innej, nieco wyższej, a przy tym estetycznej. Pozornie BMW w tym zakresie nie oferuje wiele. Jest szyba wysoka i przyciemniana. Moja jest wysoka, choć nie ma niskiej. Dziwne. No ale miałem kiedyś świetną i do tego estetyczną szybę firmy GV w starym Suzuki VX800. Miałem też bardzo dobrze chroniącą przed pędem powietrza szybę w poprzedniej BMC R1100R, ale już mniej estetycznym, no więc zacząłem po prostu szukać. Rynek oferuje sporo, ale kierowany doświadczeniami szukałem właśnie w GV. I nic nie znalazłem oprócz szyb Kappa. Wybrałem, kupiłem, ważne, szybę kupuje się osobno, a zestaw do montażu też osobno. Zestaw nazywany handlowo kitem A147AK. Kupiłem, cena była dość przystępna, bo 500, choć wcale to nie jest mało za kawałek plastiku. No i właśnie dosłownie, bo już po tym jak ten zestaw kupiłem i dostałem, okazało się, no ale poczekajcie, o tym za chwilę. Po rozpakowaniu na początek wszystko obejrzałem, sprawdziłem, czy wszystko jest, a potem przeczytałem instrukcję obsługi, montażu, która tradycyjnie jest zredagowana tak, że no wiadomo, ale jest i coś tam pomaga. Mnie zawsze bardziej pomaga jednak skręcenie wszystkiego na sucho, tak aby zrozumieć, jak to ma działać. Żeby zdemontować oryginalną szybę, oczywiście musicie mieć zestaw narzędzi Torx, który bardzo BMW lubi. Odkręcenie oryginalnej szyby nie jest trudne, 2 śrubki po wszystkim. Przykręcenie nowej jednak już tak, choć zestaw jest dedykowany do tego motocykla, nie wszystkie śruby pasują. Musiałem wykorzystać oryginalne, stare śruby BMW, 2. Konieczna była jakaś godzinka zabawy, wliczając to w czas potrzebny na zrozumienie tego, jak firma wymyśliła sobie swoją szybę.
Trzeba przy montażu uważać, żeby nie zastosować nadmiernej siły, bo obracamy się w obszarze dość słabego tworzywa sztucznego. Jak już zapewne zauważyliście, staram się też smarować śruby smarem, potem łatwiej będzie mi odkręcać. Tak czy inaczej, po zamontowaniu mojej nowej szyby coś sobie uświadomiłem. Pamiętacie, jak powiedziałem, że w zakresie szyb BMW pozornie nie oferuje wiele? Tak, ale oferuje z pewnością więcej niż szyba, którą kupiłem. Przede wszystkim oryginalna szyba jest gruba, tworzywo jest twarde i odporne na zarysowania. W mojej nowej szybie jest cienkie, miękkie, nieodporne na zarysowanie nawet przy czyszczeniu. Stara szyba jest jednak odrobinę matowa, ale i trzyma się całkiem nieźle, bo mocowanie jest z elementów metalowych, nie z tworzywa sztucznego. Nowa drży w czasie jazdy, nie wygląda to dobrze, a przy montażu człowiek obawia się, że w każdej chwili coś pęknie. Nowa szyba jest jednak odrobinę wyższa i choć nie odczuwa się dużej różnicy w trasie, to jednak jest jakaś tam ta różnica. Musiałem też poeksperymentować z ustawieniami, aby dobrać odpowiedni idealny kąt nachylenia i oczywiście mi się to nie udało, bo jest tutaj pewien problem. Ustawienie dokonuje się za pomocą śrubek w plastikowym mocowaniu, do którego trudno mieć zaufanie. Większy kąt nachylenia, czyli ustawienie bardziej pionowo, sprawia, że szyba lepiej chroni w zakresie niższych prędkości, powiedzmy do 90, a zmniejszenie tego kąta, czyli w drugą stronę większe nachylenie szyby, daje efekt lepszej ochrony w zakresie prędkości powyżej 100 na godzinę. Teoretycznie. Początkowo wybrałem tę pierwszą wersję, ponieważ częściej jeżdżę wolno, ale dodatkowy problem odkryłem w nocy. Takie ustawienie szyby sprawia, że światło reflektora się w niej odbija od wewnątrz, co mnie drażniło i szczerze mówiąc było nie do przyjęcia. Podsumowując, miało być dobrze i tanio, a jest niestety słabo i tandetnie. Może i estetycznie, ale nie jest wcale odczuwalnie lepiej. Poczytałem sobie na ten temat na forach, internecie i doszedłem do wniosku, że chyba będę musiał dokupić jeszcze deflektor, bo wciąż nie osiągnąłem oczekiwanego efektu, nawet w połowie. Przy okazji polecam tu klub BMW Polska, link powinniście znaleźć w stopce filmu, trzeba się zarejestrować, ale to kopalnia wiedzy o motocyklach spod znaku niebieskiego, biało-niebieskiego śmigła. Kończąc, zacytuję to, co napisał mi pewien posiadacz takiego samego BMW jak moje. Przerobiłem w swoim życiu wiele szyb do tego moto i najlepsza jest oryginalna plus deflektor. No cóż, to chyba najlepsze podsumowanie. Od siebie dodam, że jeśli chodzi o BMW R1200R i dalszą turystykę, to coraz częściej dochodzę do wniosku, że o ile znam powiedzenie, że i tak wszyscy skończymy na GS-ie, to jednak coraz poważniej zaczynam robić miejsce na RPK w moim garażu. Dzięki. W następnym odcinku opowiem Wam o kosztach utrzymania mojej BMW, bo maszyna właśnie wędruje na serwis.